Noc spędziłam na oficjalnym polu namiotowym Parku Narodowego North Cascades. Jak zwykle na szlaku długodystansowym. Park Narodowy to bardziej kłopot niż coś fajnego. Tak naprawdę nie wolno mi tu spać, ponieważ trzeba mieć pozwolenie na spanie w parku na tych biwakach, a pozwolenie można dostać tylko w mieście. Do miasta jeżdżą 4 autobusy dziennie i po co mam tam jechać, jak nie ma tam sklepu? No, oczywiście nie pojechałam. Po prostu poszłam troszkę nocą i zabiwakowałam sobie. Biwak fajny, ładne miejsce nad rzeczką. WC, nawet tam jest taka wiata, ale nie widziałam jej po ciemku. Zresztą jest taka średnio noclegowa. No, więc jem śniadanie. Mam bajgla z kremowym serem, no i oczywiście kakao, jak zwykle. A potem mam jeszcze 14 mil do drogi numer 20, do Rainy Pass i do Mazamy, gdzie będę łapać stopad. Mazama to będzie moje ostatnie miasteczko na szlaku. Tam zrobię zakupy na ten już ostatni odcinek. No właśnie tutaj schowana była wiata. A zobaczmy, jak jest w środku. Dość zakurzone. Ławeczka. Jakiś taki stolik i jest jedna prycza. Dałoby się tu spać. No troszkę szkoda, mogłam poszukać. Już jestem prawie na Rainy Pass, a tutaj coś takiego ładnego. Monument jak na granicy kanadyjskiej, do tego jest taki mały poemat. Bardzo miło. Tu jest Mazama właśnie, maleńka osada, stacja benzynowa ze sklepem. Jeden pan mnie zgarnął po minucie autostopowania i ma zamiar odwieźć mnie z powrotem. Tak więc idę szybko do sklepu, kupię co trzeba i wracam. W Mazamie nic właściwie nie było, był jeden sklep, ale straszliwie drogi z jakimiś samymi organicznymi rzeczami, więc wylądowałam z moim trailangerem w Winthrop, jakoś tak się to miasteczko nazywa i to był większy sklep, także super. I mój trailanger odwiezie mnie z powrotem na szlak, a po drodze jeszcze biblioteka i szybkie Wi-Fi, żeby dać znać do domu, że wszystko ok. I za chwilę kończę szlak. Mój dzisiejszy biwak całkiem fajny. Udało mi się znaleźć takie miejsce pod drzewem. Jest dosyć sucho. Widzicie, jest jeszcze zupełnie jasno. Zupełnie inaczej ta końcówka szlaku wygląda niż cała jego reszta. Pada deszcz taki drobny, paskudny. Na jutro Norweg zapowiada kolejną ulewę, więc nie jestem zachwycona. No cóż, motywacja zawsze siada, jak pada deszcz, a dalej nie ma za bardzo fajnych perspektyw biwakowych, więc do Kanady i tak dojdę. Zbiwakuję jeszcze za jasności o godzinie 19. Tu dotarłam. Wydaje mi się, że jeszcze nie widziałam takich drzew w Stanach. Wyglądają jak normalne modrzewie. No może takie troszkę dłuższe mają igły. Jakiś taki północny wytwór. Wygląda to wszystko trochę jak na Syberii. Bardzo mi się podoba. Mogłoby tylko być mniej wilgotno i mniej zimno. ...2600 mil. Ostatnia setka na szlaku. Pozostało mi już tylko nieco ponad 50 mil do Kanady. Niestety dzisiaj znowu pada i pewnie aparat zaraz pójdzie do plecaka. Teraz znajduje się pod ziplockiem, dlatego nie zamaka całkowicie. No więc ostatni numerek. 26 setek. Jestem usatysfakcjonowana, a teraz powolutku, żeby nie męczyć się bardzo w tym deszczu, do Kanady.
Widzicie co ja? Canadian Border 35. W rzeczywistości chyba nawet mniej, chyba 32. Znów wczoraj wędrowałam w nocy, ale niedługo, tylko 20 minut i spędziłam noc na Harts Pass na kempingu. Tu był Trail Angel, który zrobił ognisko, pewnie miał też jakieś jedzenie, ale było już za późno, a teraz jest za wcześnie i wszyscy śpią. A dla mnie to będzie ostatni taki prawdziwy dzień na szlaku. Zapewne więc bardzo fajny, bo bardzo lubię przedostatnie dni. A jutro skończę sobie szlak rano. Nie chciało mi się wstawać o 3 nad ranem, żeby wyjść o 4, bo w ten sposób zdążyłabym zrobić 30 mil, zanim zrobi się ciemno, żeby mieć ładne zdjęcia, prawda, i tak dalej na granicy. Ale czy ja naprawdę muszę? 3 lata się śpieszyłam. Ten jeden dzień jeszcze wytrzymam i skończę szlak jutro. A dziś, pomimo tej parszywej pogody, mam zamiar cieszyć się szlakiem. Szlakowa codzienność to pobieranie wody ze strumyków. Nie zawsze te strumyki są odpowiednich gabarytów. I tutaj właśnie zrobiłam z listka taki kranik. To może jest ciekawe. Wkłada się tam, gdzie jest wody mało i wychodzi pod wpływem tego zgięcia, który jest w listku, ładny strumyk. A to mój ostatni lunch na szlaku. Całkiem przyzwoity i ładnie wykonany. Kanapki są z żółtym serem i pastą pomidorową. No i trochę rzeczy na deser. Mam wielką ochotę jednak dzisiaj skończyć szlak. Rano tak się cieszyłam tym, że tak wolno przemierzam tą przestrzeń, ale potem sobie pomyślałam, że bez sensu jest naprawdę biwakować tak blisko końca. I chyba pociągnę wieczorem jeszcze z czołówką do pomnika. No zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że się uda. No i bądźcie ze mną na końcówce. Wczoraj tęcza, a dzisiaj halo. I to dość niezwykłe, bo jeszcze z tak zwanym słońcem pobocznym z jednej strony. Piękna rzecz na zakończenie wędrówki. Do końca Pacific Crest Trail pozostało mi już mniej niż 10 mil. Ledwie kilka godzin dzieli mnie od zdobycia Triple Crown, mojego wielkiego marzenia. Jak to jest ją zdobyć, jeszcze nie wiem. Dopiero powiem wam, jak będę na granicy. Ale jak do tego wszystkiego doszło? Historia zaczęła się w 2014 roku, kiedy się właśnie tak już bardziej realnie zainteresowałam szlakami długodystansowymi i stwierdziłam, że przejdę je wszystkie. A oczywiście nie jest to możliwe, ale przynajmniej te takie najsłynniejsze. I postanowiłam, że przejdę te Araroa, ten, na którym większość Triple Crownerów legnie, czyli się poddaje. Ale to właśnie mi się udało. Hi, I'm taking a video. On the left up here, there's you can see him, one male bear and mom and a cub. Awesome. Down in the valley like the next one. That was my dream to see another one Okay. today. Take care. Down in the valley. Okay, yeah. Thank you. O, okazuje się, że spełni się jeszcze jedno moje marzenie.
zobaczę jakiegoś niedźwiedzia albo nawet dwa. Tak powiedział ten chłopak. No to super. A wracając do szlaków długodystansowych. Tak, ten, na którym wszyscy się poddają, Terranoa mi się udał. W tym momencie stwierdziłam, że na pewno uda się reszta. No i po kolei. Najpierw Appalachian Trail, potem Continental Divide Trail i teraz Pacific Crest Trail. Każdy z nich był zupełnie inny. Do każdego mam trochę inny stosunek. O tym wam jeszcze pewnie opowiem. Ale to jest dzisiaj ten ważny dzień, kiedy ta korona spocznie na mojej głowie. A teraz będę wypatrywać tych niedźwiedzi. Niestety nie udało mi się zobaczyć niedźwiedzi. Musiały gdzieś uciec albo, nie wiem, przegapiłam. No szkoda, ale wszystkiego mieć nie można. Podobno teraz aż do Kanady już będzie z górki. No więc cieszę się, bo aż tak dużo czasu mi nie zostało. A to co na horyzoncie to już Kanada. To właśnie nad tym jeziorkiem chciałam biwakować. No śliczne jest, słyszę tam już ludzi. Bo teraz wszyscy wracają z granicy, ci, którzy nie przechodzą przez granicę kanadyjską, obsiedli wszystkie biwaki, a ja jednak pociągnę do Kanady. Codziennie wcześniej trzeba włączać czołówkę. Dziś włączyłam 20:10, teraz dochodzi 21:10 i myślę, że mam pół godziny do granicy. Nieco ponad milę, ale jest z górki. Niestety jest dość kamieniście, a wcześniej było bardzo zarośnięte. Więc nie idzie tak szybko, jakbym chciała, ale będę przed 22, więc to jest dobra rzecz. No to lecę dalej. A przy okazji możecie zobaczyć, co ja widzę, wędrując z Petzl i Light. Pewnie nic nie widzicie, ale ja coś widzę wystarczająco. No i jest Kanada. Godzina 21:24. Dotarłam do granicy USA i Kanady. Tu właśnie jest pomnik, ledwo go widać. Przy mojej rewelacyjnej czołówce powiewa flaga kanadyjska. Jest! Kanada, koniec Pacific Crest Trail. Korona moja! Witajcie! Jest 7 rano, a ja leżę w śpiworze. Jest mi ciepło, nigdzie się nie śpieszę. Jeszcze nigdzie nie idę, jeszcze nawet nie wstałam i nie zjadłam śniadania. Ale fajnie, co za ulga. Przejście długiego dystansu to przede wszystkim ulga, że jest już koniec i nie trzeba pracować. Teraz mam wakacje. Teraz mam 9 mil 15 kilometrów. Kanadyjczycy używają kilometrów. Do Manning Park. Tam zacznę łapać stopa w celu przekroczenia oficjalnej granicy USA z powrotem. I dziś wieczorem, jeżeli wszystko pójdzie tak jak powinno, będę spała w łóżku w domu u Kazika. Cieszę się bardzo na prysznic, na łóżko. A już w niedzielę, czyli za raz, 2, 3 dni lecę do Polski. Z tego też się bardzo cieszę. A monument jest tam w rogu mojego namiotu niejako, a śledź od przedsionka jest właściwie w Kanadzie. Fajne uczucie. Oj, wczoraj byłam zmęczona, ale dziś to jest fajnie, fajnie. Kanada po raz kolejny, Kanada po raz ostatni. Ten pas to właśnie pas graniczny. Ja mam na sobie koronę Triple Crown of American Hiking. Jestem przeszczęśliwa. Moje marzenie się spełniło. To jest właśnie to miejsce. No, you've made it. It's like literally 80 miles. It's for the people that didn't make it.
PCT 2019 or something so we can Yeah, see it. let's, if somebody sets the camera up and then we can all just dial in. No to czas na mnie. Oto granica, to właśnie jest Monument 78 i tu jest Kanada i szlak to Manning Park. Probably. I mean, I've never embassy in Vancouver and tell them and they'll give you a No i teraz szlak kanadyjski. Wędruję sobie w koronie. Taka jest tradycja potrójnej korony, że ten, kto ją zdobędzie, świeżo upieczony zdobywca, wędruje jeszcze w tej koronie aż do momentu, aż dotrze do cywilizacji. Co za chwilę zastąpi. Tam już jest highway, z którego będę łapać stopa. Góry złagodniały natychmiast po tym, jak przekroczyłam granicę. Amerykańskie są bardziej skaliste, bardziej takie dzikie. Chętnie bym je jeszcze poeksplorowała, może niekoniecznie na autostradzie zwanej PCT i niekoniecznie na czas. Tak bardziej na dziko, bardziej na zrelaksowanie. Ale tymczasem inny relaks chodzi mi po głowie, więc pędzę do tego highwayu. No i co, jak wam się podoba Kolumbia Brytyjska? Całkiem przyjemna. Kiedy kończy się szlak, zaczyna się prawdziwa egzystencja. Dzień upłynął, reszta dnia upłynęła w dość przykrych okolicznościach, mianowicie autostop nie był tak przyjemny i łatwy jak zwykle bywa. Okazało się, że na drodze, którą hajkerzy łapią stopa na zachód, był wypadek i w związku z tym nikt nie jedzie z tamtego kierunku na zachód. Jechali tylko ludzie, którzy chcieli objechać wypadek. Oni wysadzali nas w absurdalnym miejscu na autostradzie. Z jedną hajkerką przeszłyśmy 4 km do Hope. Hope już straszliwie lało, przeszłyśmy całe Hope. Potem był niewłaściwy znak na zjazd na autostradę i znowu straciłyśmy czas, zaczęło się robić ciemno. No ale los się wreszcie uśmiechnął do nas i złapałyśmy stopa po 19 z Hope. Koleżanka wysiadła jedno miasto wcześniej, a ja w Abbotsford, gdzie przekroczyłam granicę kanadyjsko-amerykańską bez kłopotu, pomimo tego, że wyglądam jak jakiś ostatni bezdomny, ale zawsze mnie puszczają. No to wpuścili i czekam teraz na Kazika i Kazik niedługo nadjedzie i wtedy czeka mnie jeszcze podróż do Sammamish, a następnie prysznic, łóżko. Cudownie. Dziś już więcej nie będę chodzić.